Dzień dobry. Dzisiaj krótki film dedykowany wszystkim, którzy mają osady olejowane, zwłaszcza ode mnie. To znaczy w sensie, że ja je wykańczałem. I to jest dosyć ważne, bo są różne powłoki olejowe, o czym będzie w kolejnym filmie. Ja wykonuję powłoki z oleju miękkiego, ewentualnie z dodatkiem wosku. I metoda konserwacji, którą tutaj pokażę, dotyczy właśnie tego wykończenia. Więc jeżeli ktoś ma inne wykończenie, skądś indziej pochodzi, może też spróbować, jednak nie gwarantuję, że będzie to tak jak potrzeba. Wykończenie osady olejem miękkim, tak zwanym, jest procesem dosyć długotrwałym i generalnie gdybym miał ja doprowadzić ten proces do końca, choć w zasadzie ten proces nigdy nie ma końca, no ale tak, żeby załóżmy nie martwić się o nią przez dłuższy czas i nie trzeba by było konserwować, no to musiałaby u mnie spędzić po wykończeniu około pewnie miesiąca, żeby ten olej się wysezonował prawidłowo. Dlatego od niedawna do każdej osady, którą wykańczam, dołączam fiolkę oleju do konserwacji. W zależności od kolorystyki jest to bezbarwny albo brązowy. To jest olej, którym ja robię wykończenia. Dokładnie jest to olej Clean, dystrybuowany przez KTJ Color, czyli dystrybutora Brunoxa między innymi. I tym samym olejem zalecam konserwować. A jak to zrobić? Sprawa jest prosta. Mając tą fiolkę ode mnie, czy pojemniczek, który sobie kupimy, po pierwsze musimy ocenić, czy osada już wymaga jakby tej konserwacji. Będzie to widać między innymi pod światło. Tu akurat może nie widać, bo jest to świeżo wykończona osada, ale jeszcze nie dokończona. Ale już miejscami, widać takie bardziej jakby suche miejsca, bo akurat teraz przeschło, bo leżało na takiej nierównej powierzchni z gąbki i ta gąbka po prostu wchłonęła troszkę oleju. Zwłaszcza w miejscach, gdzie przykładamy twarz czy dłonie, ogólnie tam, gdzie kontakt ze skórą i jakieś tam miejsca narażone na otarcia, futer, ale na przykład często jest tak, że się gdzieś tam wyciera ta powłoka, bo powłoka z oleju miękkiego, ona sobie pracuje jakby przez jakiś czas, dość długi czas. To jeśli stwierdzimy miejsca, gdzie zacznie nam matowieć, na początku oczywiście to będzie często, bo ta powłoka musi zacząć polimeryzować. To jest długotrwały proces w przypadku tego oleju, ale dzięki temu też on się nie klei do rąk. Nie ma problemu, że się zdrapie, bo on siedzi w drewnie. I jeżeli już zauważymy takie ślady, czy po prostu chcemy, żeby była troszkę bardziej błyszcząca, odżywiona, no bo też może wyblaknąć z czasem, to bierzemy ten olejek i nakładamy sobie po prostu dosłownie kropelki. I wcieramy. Rozprowadzamy taką kropelkę w zasadzie na całej powierzchni, ile tylko damy rady. Jak już przestanie nam się rozprowadzać, wiadomo, dodajemy troszkę. Ale jak widzicie, jedna kropelka wystarczyła na całą prawie stronę osady. Już jest żywsza. I wcieramy. Dodajemy, jak gdzieś tam brakuje. I co najważniejsze, to teraz. Po pierwsze, oleju jak najmniej używamy, a więcej go rozcieramy, żeby on nie został na powierzchni w dużej ilości, bo wtedy to się będzie mazać po prostu i będą tłuste ręce. A chodzi o to, żeby raz sobie utłuścić te ręce, żeby to później nie sprawiało problemów. Czyli rozcieramy jak najwięcej się da, aż będzie ciepło.
w rękę. To wtedy ten olej zaczyna troszkę polimeryzować i będzie przysychał. I zobaczcie, już się robi taki połysk. I tak samo drugą stronę. Wziąłem 3 mniejsze kropelki, może ciutkę przydużo, ale to się rozetrze. Jeżeli by się zdarzyło, że nałożymy za dużo i widzimy takie mokre miejsca po prostu, których już nie mamy gdzie rozetrzeć, to zwyczajnie ręcznik papierowy i przecieramy nadmiar. Chodzi o to, żeby tego oleju prawie nie było, żeby tylko jakby nim polerować tą powierzchnię dłonią. I teoretycznie mamy konserwację przeprowadzoną, na co należy zwrócić uwagę, żeby nie używać do konserwacji drewna olejów, które stosujemy do metalowych części, ponieważ tamte oleje nie polimeryzują z drewnem i wręcz będą rozpuszczać, bo one mają rozpuszczalniki, będą nam rozpuszczały właściwą powłokę, którą stworzyliśmy wspólnie. I teraz co ważne, przez jakiś czas po prostu trzeba głaskać. No chyba każdy lubi głaskać, zwłaszcza drewno. Gładkie. Odłożymy, niech to sobie przeschnie w jakimś tam suchym dosyć miejscu. Potem znowu powtarzamy, ale już bez oleju, po prostu polerujemy dłonią. Aż zauważymy, że dłoń generalnie już nie robi się tłusta. To może trwać, bo to nie jest tak, że ten olej za pół godziny czy godzinę już będzie suchy. Ale też to jest właśnie plusem tego oleju, że ładnie nam odnawia na bieżąco. Natomiast jeżeli ktoś chciałby sobie odświeżyć dawno, załóżmy, niekonserwowaną osadę, gdzie już są jakieś tam drobne ryski, jakieś takie zmatowienia, które czujemy pod ręką i chcielibyśmy ją sobie troszkę odświeżyć bez jakby dogłębnej takiej renowacji, to polecam gąbki takie szlifierskie, polerskie, o jakiejś jak najdrobniejszej gradacji, żeby nie porysować, nie porobić śladów, czy to jakieś mikrofine, czy ultrafine. Takie gąbeczki po prostu przecieramy sobie, tak żeby ją wygładzić do końca. Ewentualnie możemy użyć włókniny, też jakiejś bardzo drobnej, która nam nie dość, że troszkę zbiera jakby jakichś tam wystających drobin drewna, to dodatkowo je nam poleruje. I jak już tak przeszlifujemy sobie, no bo wiadomo, często osady są barwione, więc nie możemy za bardzo tego przeszlifować, tylko tak powierzchownie, żeby załagodzić tą powierzchnię, która już z czasem się zrobiła, powiedzmy nam, troszkę chropowata. I jak już tak przeszlifujemy, to znowu troszkę oleju i wcieramy. Nie stosujemy tego zabiegu w przypadku osad lakierowanych. Jeżeli mamy lakier i się uszkodził, to nie smarujemy olejem. Zresztą w ogóle nie smarujemy olejem, bo w olejach też mogą być jakieś rozpuszczalniki, które mogą wejść w reakcję z lakierem. Chociaż nie powinny, ale kto wie. I generalnie temat bieżącej konserwacji osady został wyczerpany. Także w razie pytań macie kontakt do mnie w opisie. Pozdrawiam.